Często pierwszym pytaniem zadawanym przez naszych pacjentów albo rodziców naszych małych pacjentów jest pytanie o bezpieczeństwo stosowanych przez nas technik diagnostycznych i terapeutycznych. W badaniach scintygraficznych tzw. medycyny konwencjonalnej właściwie takim podstawowym, najczęściej używanym izotopem jest izotop technetu 99M. Jest to izotop o bardzo korzystnych warunkach umożliwiających obrazowanie poruszania się, przemieszczania się izotopu w obrębie organizmu ludzkiego. Natomiast to, co jest niezależnie od tych jego walorów fizycznych czy fizykochemicznych, dużym plusem to, że energia promieniowania gamma, która jest emitowana przez izotop, jest stosunkowo bezpieczna przy stosowanych przez nas dawkach dla pacjentów. Badania praktycznie można porównywać, jeśli chodzi o napromieniowanie, do technik rentgenowskich, bo to jest najłatwiej. I najczęściej to napromieniowanie jest mniejsze niż przy konwencjonalnych badaniach rentgenowskich. Dlatego właśnie te badania stosuje się tak chętnie u dzieci, zastępując tymi niejednokrotnie badania rentgenowskie. Oczywiście te badania są komplementarne i absolutnie nie eliminują takich badań jak tomografia, rezonans, nie mówiąc już o nieinwazyjnym praktycznie badaniu ultrasonograficznym. Tym niemniej możemy zawsze mówić, że badania scintygraficzne są to badania mało inwazyjne. Oczywiście przeciwwskazaniem jest ciąża czy karmienie dzieci piersią, tak jak przy innych badaniach, przy których mamy do czynienia z emisją promieniowania jonizującego. Izotopy stosowane w terapii to głównie izotop jodu 131, najczęściej stosowany przy leczeniu chorób tarczycy, zarówno tych nienowotworowych, jak i nowotworowych. My w warunkach takiej pracowni jak Nukleomed stosujemy izotop w chorobach nienowotworowych. I te dawki, ich wielkość pozwala pacjentowi bezpiecznie przebywać w domu, ale pacjent musi izolować się od dzieci i kobiet w ciąży, które nie powinny po leczeniu przebywać w tym samym mieszkaniu, w którym przebywa pacjent. Poza izotopem jodu 131 również stosujemy w chorobach onkologicznych dla pacjentów ambulatoryjnych izotop Samaru 153, przy którym też pacjent może przebywać w domu, ale również jest zalecanie izolacji od dzieci i kobiet w ciąży. Stosunkowo najmniejsze tego typu obostrzenia są przy izotopie radu 223, który jest emiterem promieniowania alfa, i praktycznie tylko bardzo niewielka część promieniowania hamowania wydostaje się jak gdyby poza organizm pacjenta i powoduje zwiększone tło napromieniowania wokół pacjenta. Tym niemniej też zaleca się, aby w mieszkaniu, w którym przebywa leczony pacjent, nie przebywały dzieci i kobiety w ciąży. Podsumowując, można powiedzieć, że zarówno techniki diagnostyczne, jak i techniki terapeutyczne wykorzystujące izotopy stosowane w medycynie nuklearnej są to metody bezpieczne, które można stosować szeroko, uwzględniając jedynie te przeciwwskazania związane ogólnie ze stosowaniem promieniowania jonizującego, a więc musimy pamiętać, że nie wykonujemy tych badań u kobiet w ciąży czy u kobiet karmiących. Natomiast stosowanie izotopów w diagnostyce nie eliminuje absolutnie tutaj dzieci, jeśli chodzi o te badania, wręcz odwrotnie. Niskie napromieniowanie przy badaniach takich jak chociażby badanie nerek, czy badanie w kierunku uchyłka Mekela u dzieci, czy badanie technetowe tarczycy u dzieci, to są absolutnie wskazania do wykonywania tych badań i te badania szeroko u dzieci się wykonuje, dlatego nawet są zakłady medycyny nuklearnej zlokalizowane w szpitalach pediatrycznych. Nasz zakład ma kadrę, która ma stosunkowo duże doświadczenie w pracy z dziećmi i tych badań bardzo dużo wykonujemy.